Moi drodzy, Bośnia i Hercegowina jest stąd zaledwie o 40 minut drogi mniej więcej. Zatem grzechem byłoby tam nie pojechać, ale również grzechem byłoby nie napić się rano kawy. To jest moja letnia kuchnia. Nie mam tutaj ekspresu ciśnieniowego z wbudowanym młynkiem. Kawę parzę w mokatierce, w kawiarce Bialetti, a kupuję kawę mieloną. Żeby kawa mielona była dobra, najważniejsze jest jej przechowywanie, tak by nie zwietrzała. Zatem mam właśnie takie coś. To jest pojemnik na kawę, Mir, przez 2i, ze specjalnym tłokiem. W nim można również przechowywać kawę w ziarnach, no ale jak wiecie, to nie jest ten przypadek. Zobaczcie, tu jest taki specjalny tłok, którym dopycha się kawę i przyciska, co powietrze ze środka całkowicie wypycha. I teraz roznosi się po kuchni ów wspaniały aromat, który zaraz rozniesie się i z tej mokatierki. Zarówno mokatierka Bialetti, jak i takowy pojemnik są dostępne w internetowej ofercie sklepu Alto. Więc parzę kawę i jedziemy. Bośnia und Hercegowina. Drodzy i szanowni, jeszcze jesteśmy w Dalmacji, jeszcze jesteśmy na Pelieżcu, ale zmierzamy w stronę Bośni i Hercegowiny. Zatem Bośnia i Hercegowina, albo też zgodnie z logiką terytorialną krain, najpierw Hercegowina, a potem Bośnia, to będą tematy tejże podróży. Ale chciałbym zacząć od spraw motoryzacyjnych. Ja wiem, że nie wszystkich z Was to interesuje, ale niektórych z pewnością, bowiem dostałem mnóstwo jakże bolesnych, jakże przykrych, jakże rozrywających serce komunikatów, że oto jestem zdrajcą, bowiem sprzedałem Alfę. Więc chciałem teraz jasno i precyzyjnie powiedzieć: Alfy nie sprzedałem, Alfę nadal mam, ale teraz nią nie jedziemy. O co chodzi? No, dotychczas jeździliśmy w 2 samochody, a 2 samochody to są 2 baki, to jest podwójny ślad węglowy. Po prostu nie mieściliśmy się w 4 z całym sprzętem do jednego auta. No i teraz mam jedno, wielkie, jedno z największych, jakie było, nie będące autobusem. BMK. Po raz pierwszy w życiu mam niemieckie auto. Powiem wam teraz jak na spowiedzi świętej, dotychczas jakie auta w życiu miałem. Najpierw Volvo Amazon. Więcej stało niż nim jeździłem. To były lata 80. Auto już wtedy było wiekowe i po prostu nie miałem pieniędzy na części, ale miałem. Potem Fiata 126P, niech będzie przeklęty. Nie rozumiem tego, jak można z rozkoszą to wspominać. Owszem, własną młodość tak, ale Fiat 126P jako 7. auto, żeby jeździć po zapałki, okej, ale to było moje jedyne auto. Potem, niebagatelna rzecz, Fiat Mirafiori Kombi w kolorze Yellow Bahama. Następnie Hyundai Pony. Potem Citroen Xara Kombi. Potem Citroen XM i Citroen CX. Cudowne zupełnie. Alfa 145, Alfa 156, Alfa 166, Lancia Tessis, Lancia Tema, Alfa Stelvio, jeszcze zapomniałem w międzyczasie o Hyundaiu Terracanie, takim terenowym, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi L200, to już niechronologicznie, no i teraz BMW X7, po raz pierwszy niemiecka motoryzacja. Nie mam nic przeciwko niemieckiej motoryzacji, ale akurat tak się złożyło, że nigdy niczym niemieckim nie jeździłem. Teraz macie nas jak na widelcu. Jedziemy w 4 osoby ze wszystkimi gratami do kręcenia, z kuchenką. Zmieściliśmy się w jedno auto. No i zobaczycie, co się będzie działo. Jedziemy do Hercegowiny i Bośni. Na razie tyle. Dziękuję. Amen.
Jesteśmy dokładnie 650 metrów od granicy w Neum, czyli 650 metrów dzieli nas od wjazdu do Bośni i Hercegowiny. Ta granica niedługo straci na znaczeniu, bowiem tam w oddali rysuje się most. Most będzie gotów już za parę tygodni, ale drogi jeszcze nie. Zatem wszystko razem będzie działało w przyszłym roku. Więc ten fragment Chorwacji, najbardziej południowy, zyska połączenie z resztą kraju, bo jak na razie albo prom, albo przez Neum. No my tranzytem nie będziemy jechać, skręcamy w prawo. Jakby co, to jest droga krajowa. Mijanki trzeba stawać, ale bądźmy uczciwi. No nie wszystkie drogi krajowe tutaj tak wyglądają, a w zasadzie prawie żadna tak nie wygląda. No tak, ale ja ją świadomie wybrałem, znam ją doskonale. Chciałem od razu wjechać w hercegowiński interior. Tuż obok budują szeroką, wygodną, wypasioną drogę, ale dopóki nie wybudują, mamy coś takiego. No i co tu trzeba robić? Lepiej przed zakrętem trąbić. Dlaczego wybrałem akurat ją? No po pierwsze, dlatego, że to jest coś wspaniałego. Po drugie, od razu prowadzi nas to w głąb wspomnianego interioru i w miejsce, do którego powoli zmierzamy. No i po drodze coś Wam jeszcze będę pokazywał. Wiem co. To jest ta sama droga krajowa, ale teraz już normalna, a kawałek wcześniej była w ogóle ganz nowa. No ale dosyć. Droga to jest jakiś temat, ale ważniejsze jest to, co tutaj. Jak śpiewał Mate Bulic w słynnym utworze Moja Hercegowina. Kamen, krsz i maslina, wino, ganga, Neretva. Swe to ima zemlja ta, moja Hercegowina. Kamen, czyli kamień. Wszędzie kamień. Kamen, krsz, czyli kras. To wszystko są góry dynarskie, formacja krasowa. Kamen, krsz i maslina. No tu akurat oliwki nie rosną w tym miejscu, ale w ogóle rosną, bo jesteśmy w Śródziemnomorzu. Pamiętajcie, Śródziemnomorze trwa dopóki rosną drzewa oliwne. Zatem kamen, krsz i maslina, wino będzie, ganga, chóralny śpiew, miejscowy może będzie, Neretva. Będzie nie w tym odcinku. Swe to ima zemlja ta, moja i wasza Hercegowina. Co w takiej pustaci daje życie i przyciąga cywilizację? Oczywiście woda. Zatem mamy wodę i mamy pierwsze miasteczko na trasie naszej hercegowińskiej marszruty. To jest mianowicie Stolac. Ta rzeka to Bregawa. No i ta rzeka przyciągała już tutaj ludzi od niepamiętnych czasów. Nie będę zaczynał od paleolitu, nie denerwujcie się. Wystarczy powiedzieć, że ta twierdza, która wznosi się nad miastem, była kiedyś siedzibą bośniackiego hercega, czyli księcia, a w zasadzie hercegowińsko-bośniackiego hercega, a potem w drugiej połowie XV wieku przybyli tutaj Turcy. Zatem co mamy? No mamy niestety częściowo ruiny wspaniałej tureckiej kasaby, wspaniałego tureckiego miasta. Aleja Platanowa, dużo cienia, co w tym upale jest rzeczą arcyważną, no i po prostu coś bardzo przyjemnego. Miasto zamieszkują głównie katolicy oraz muzułmanie, czyli mówiąc narodowościowymi kategoriami, Chorwaci i Bośniacy. Do ostatniej wojny domowej to była prawdziwa postturecka perełka, czyli kasaba z zachowanym całkowicie starym miastem, czyli Czaršiją. Niestety w trakcie tejże wojny Chorwaci zniszczyli wiele muzułmańskich, posttureckich, bośniackich dzisiaj zabytków.
Bywam tu regularnie od mniej więcej 10 lat. O ile 10 lat temu to wszystko robiło przygnębiające wrażenie, tak dziś, choć ślady zniszczeń są w dalszym ciągu widoczne, to jednak Stolac się odnawia, wraca do swojej pierwotnej formy i oby wrócił jak najszybciej. Jeśli myślicie Państwo, że przywiodłem Was na cmentarz, no to macie rację. To jest bowiem cmentarz. Niezwykła nekropolia, ściśle związana z dziejami Bośni, z tymi bardzo dawnymi dziejami Bośni. To są bowiem steczki, czyli średniowieczne groby z czasów przedosmańskich. Groby ściśle związane z bogomiłami. To miejsce, ta nekropolia nazywa się Radimlie, jest zaraz obok miasta. Zresztą tutaj przebiega obok główna droga, ale skupmy się teraz na tym, ponieważ czegoś takiego poza Bośnią niemal na świecie nie spotkacie. Oczywiście poza Bośnią i Hercegowiną. Kto to byli bogomili? No to była średniowieczna grupa religijna, wyrosła z chrześcijaństwa, wszakże potępiona przez Kościół, tak samo jak południowoeuropejscy Katarzy czy też Albigensi. Oczywiście kres tej religii, czy też sekcie, jakby powiedział przedstawiciel Kościoła wschodniego albo zachodniego, położyło panowanie osmańskie, ale zostały steczki i zostały wspaniałe na nich płaskorzeźby. Mamy bardzo często na tych grobowcach informacje, czym zajmował się mąż albo też żona pochowani pod tym kamieniem. No tutaj są winne grona, więc widać wyraźnie, że winiarstwo tutaj było już od najdawniejszych czasów kultywowane. Bardzo ciekawe są inskrypcje pisane, ponieważ są one pisane bośniacką wersją cyrylicy. No i w ogóle to jest po prostu arcyskarb. Prawdopodobnie dzięki swoim rozmiarom, dzięki swoim monumentalnym formom część z tych cudów przetrwała do dzisiaj. O, tam mamy napis, zresztą zaraz go Państwo zobaczycie, tylko musimy to pokazać Wam szybko, gdyż tutaj jest jakieś 45 stopni i zaraz sami padniemy, a steczków się już nie wznosi, więc będą nas musieli pochować inaczej, co z pewnością zakłóciłoby obraz tejże nekropolii. Oto droga łącząca Stolac i Trebinje. Trebinje jest kolejnym celem naszej podróży, no ale pragnienie oraz głód kazały nam się zatrzymać. Jesteśmy już w Republice Serbskiej. To nie znaczy, że jesteśmy w Serbii. Pamiętajcie, że Bośnia i Hercegowina to jest twór federacyjny. Zatem to jest, jeśli chodzi o tę federację, właśnie Republika Serbska Bośni i Hercegowiny. Oczywiście przy drodze są restauracje, ale zauważyłem tablicę z napisem seosko domaćinstwo. To oznacza, że powinni tutaj sprzedawać rzeczy wyłącznie przez siebie wytworzone. Od Trebinie dzieli nas mniej więcej 45 km. Zatrzymałem się na Czuja, ale widzę, że intuicja przebóg nie myliła mnie. No bo mamy tutaj jarzyny i owoce z własnego gospodarstwa, no i mamy domowo robione przetwory, no na przykład raki, jakby ktoś chciał, oczywiście nie kierowca, mamy drzemy, no na przykład z fig, albo też tu niżej widzę z kiwi. Pamiętajcie, że jesteśmy cały czas w Śródziemnomorzu. To, o czym wspomniałem, to jest jedno z najcieplejszych miejsc dawnej Jugosławii. A jest tam też wymienione menu wypisane kredą, więc nie będziemy tu jedli drzemów. Co będziemy jedli? Zaraz zobaczycie. Zasięgnąłem języka, stąd wiem, że najbliższa wioska nazywa się Struici. A ta równina pomiędzy górami to jakże charakterystyczna dla tej części Bałkanów forma, tak zwane polie. W tym wypadku Popowo polie. Jedzenie już jest, talerze i kieliszki 4, no bo to jest przecież nie tylko dla mnie, to jest dla naszej czwórki. No i jakie jedzenie? No właśnie miejscowe, domowe, czyli usztipci.
wytrawne tutejsze pączki, ciepłe i chrupiące. Dwa rodzaje sera. To jest kajmak, a to jest ser dojrzewający w miechu. Domowe wędliny, prszut, kiełbasa, słonina i ser. Najbardziej wiekowy z tych wszystkich, on jest suszony. No i co? No i coś, co się tutaj pija, czyli żilawka. Symbol białych win z tej części świata. Muszę się spieszyć, dlatego że Agnieszka, Andrzejek i Mario też są głodni. Pokażę wam, jak ja to robię z reguły. Mianowicie tego puchatego pączuszka lekko nacinam i wkładam tutaj nieco kajmaku. On się zaraz roztopi. To jest ser robiony z krowiego mleka, z kożucha w zasadzie. No tłusty jak jasny gwint. Ale to jest po prostu tak dobre, że głowa mała. To wszystko jest dobre. Tak. Teraz mogę z czystym sumieniem powiedzieć: witajcie w Hercegowinie. Magiczne słowo polje, no to znaczy dokładnie to samo co po polsku, po prostu pole, czyli spichlerz. A tutaj, w tym ukształtowaniu terenu, to jest w zasadzie jedyna rzecz, dzięki której miejscowi mogli przeżyć. No bo spójrzcie na to, co jest dookoła. No to wygląda jak gołoborza, to jest rzecz jałowa, to jest rzecz półpustynna. A na tej równinie zawsze jakaś rzeka, w tym wypadku Trebisznica, jeszcze jej się przyjrzymy. No i spichlerz, no i sady, no i winorośl, no i zboże, no i to wszystko, co się je i to wszystko, co się pije. Niech żyje Popowo Polje i wszystkie inne polia. Oto Trebinie, a więc dzisiejszy cel podróży osiągnięty. Po prostu uwielbiam to miasteczko. Zresztą kiedyś już wam je pokazywałem, ale to było w moim przeszłym telewizyjnym życiu. Teraz żyję na nowo, więc Trebinie raz jeszcze. Śpimy w tym budynku za mną, to hotel Platani. Zresztą spała w nim kiedyś, dość długo zresztą, Monika Bellucci. Dość długo to nie znaczy 12 godzin, tylko kilkadziesiąt dni, bowiem tutaj w okolicy Kusturica kręcił film Na Mlecznej Drodze, a Bellucci tam grała. Skoro już mówimy o Monice Bellucci, no to proponuję ogłosić konkurs. Kto z lokatorów tegoż hotelu jest przystojniejszy? Monika Bellucci czy ja? Odpowiedzi proszę zgłaszać na Post Restaurant na hasło Bob jest ładniejszy. Ludzie mają swoje rytuały, a mój rytuał trebiński jest taki, że najpierw na tym placu z platanami i kasztanami coś wypijam, a potem natychmiast idę na Stare Miasto, w zasadzie miasteczko, Czarszija, czyli postturecka stara część. No i jest to coś, co oglądam zawsze z przyjemnością, a teraz z przyjemnością tym większą, że widzę zmiany. Mianowicie jeszcze parę lat temu tutaj było pusto, a teraz sklepy, knajpy, dużo ludzi. To już żyje. I właśnie o to chodzi. Kwartalik doprawdy niewielki, a knajp co najmniej kilkanaście. No to teraz wam pokażę nasze zamówienie. Karagiordziewa sznicla z pommes frites, czyli z frytkami. Karagiordziewa sznicla bez frytek, tylko z sosem tatarskim i cytryną. Karagiordziewa sznicla również solo, tylko sos tatarski. Karagiordziewa sznicla z frytami, one są domowe. No i do tego dwie syrbskie salaty, czyli takie z ostrą papryczką, jarzyny krojone w kostkę. No i salata mieszana, oczywiście z serem na wierzchu startym. Słuchajcie, gdyby nasz samochód był na pedały i gdybyśmy pedałowali wszyscy w czwórkę i gdybyśmy mieli do pokonania jutro 500 kilometrów, a tyle nie mamy, to i tak byśmy kalorii tych wszystkich nie spalili. No ale
czasami trzeba zgrzeszyć. Tego nie ma w Dalmacji. To nie jest wszędzie w Bośni i Hercegowinie, ponieważ to jest danie serbskie. To jest tylko tam podawane, gdzie są Serbowie. Karađorđeva sznicla, czyli co? Czyli albo cielęcina, albo wieprzowina. Rozbijana, zawijana, tak formowana, nadziewana kajmakiem. No ten ser już znacie, choćby dziś wam go pokazywałem. No i to wszystko smażone w głębokim tłuszczu. Zobaczcie, co się dzieje. Otóż w devolaju wypływa z tego masło, a tutaj rozpuszczony pod wpływem temperatury kajmak, który tak naprawdę ma w sobie tłuszczu niemal tyle samo, co masło, ale fenomenalnie smakuje. To jest czysty grzech. To jest czysty dietetyczny grzech. Ale grzeszyć czasami trzeba. No i nie dziwcie się, że po tym nie będziemy wam już niczego pokazywać dzisiaj, gdyż po zjedzeniu tego przewrócimy się do góry kołami po prostu i będziemy leżeć, a leżąc również spala się kalorie. Zobaczymy, ile do jutra nam się uda spalić. Adio, ajde, ciao, laku noć, widzimy się jutro. No i jak tu spać? Jak tu iść spać, skoro taki korowód chodzi po mieście? Trebinie, moje Trebinie, jak się cieszę, że was tu przyprowadziłem. Nie ich, was, po tamtej stronie. Ta sama scena, ale zupełnie inne przedstawienie. Wieczorem mieliśmy tutaj klasyczną śródziemnomorską pasagiatę. Szalały dzieci, dorośli popijali piwo albo też wino. A dzisiaj piją poranną kawę, ale w drugiej części placu mamy targ. Cudowny targ z domowymi wyrobami. Zaraz się w te stragany zagłębimy, ale na początek kawałek stąd kilka tak zwanych informacji podstawowych. Trebinie reklamuje się jako miasto platanów, słońca i wina. I trzeba powiedzieć, że nie są to w żadnym wypadku czcze przechwałki. No te platany wspaniałe, monumentalne, posadzono jeszcze w czasach austro-węgierskich. Tak, pamiętajcie, że Bośnia i Hercegowina to była przez jakiś czas część Austro-Węgier. Zresztą trzeba ze smutkiem wspomnieć, kiedy to po zamachu Gavrilo Principa na Franciszka Ferdynanda miejscowa nieserbska ludność atakowała serbskie sklepy i Serbów w ramach tak zwanej odpowiedzialności zbiorowej. Ze smutkiem, bowiem tak zwana odpowiedzialność zbiorowa to zawsze jest idiotyzm. Zatem mamy niezwykle dostojne platany. Wina wokół
grochu jest tutaj tyle, że można by o tym zrobić nie jeden, a kilka odcinków. Tu w pobliżu miasta mieszczą się tak zwane carskie winogrady, czyli miejsce, skąd wino bezpośrednio na dwór cesarski w Wiedniu dostarczano. Słońce, no to jest tutaj przez 300 dni w roku co najmniej. Jesteśmy bowiem w Śródziemnomorzu. Tak, tutaj jeszcze rosną oliwki. No i śniadanie myśmy je mieli w hotelu, ale wy może będziecie mieli zupełnie inną sytuację, no więc coś wam muszę pokazać. Parzący dłonie burek prosto z pieca. Burek, czyli ciasto, no powiedzielibyśmy filo po grecku, jówka po turecku, a strudel po austriacku, a rej też po węgiersku. Jezu, jakie gorące. To, no dobra, jeszcze się przyjrzyjcie temu z bliska. Tak to postaram się pokazać. Nie jestem bardzo głodny, bo jak się rzekło, śniadanie już było, a to są instytucje. Jedzenie czegoś takiego rano to więcej niż wyznanie wiary. No a do tego na przykład kefir, a potem kawa. No kawa, no raczej miejsc na kawę nie brakuje. Trebinie liczy mniej więcej 30 000 ludzi. I gdyby zliczyć wszystkie kaficze i wszystkich rano pijących kawę, to prawdopodobnie jedynie niemowlęta nie siedzą tutaj. Zawsze jak wchodzę pomiędzy te stragany, to czuję się tak, jakbym dotykał jakiejś niezwykłej tajemnicy. Tajemnicy, która już niewielu jest dana. Bowiem wszystko to, co tutaj mamy, nie pochodzi ze spożywczych hurtowni, nie pochodzi od wielkich spożywczych koncernów. To są wyłącznie produkty oferowane przez ich producentów. Wszystko, co najlepsze z popowego polia. No i zobaczcie Państwo tutaj. Zacznijmy od ziół. Smilie, immortale albo też nieśmiertelnik. Zioło, z którego robi się kremy. W Polsce niezwykle drogie. Podobno odmładzają niezwykle. Jeszcze nie używałem, ale tak słyszałem. O, to je ulje od smilia. Tak. I to je za kožu jako fine. Jeste, za lice, za sve, za... Ekstra. Ale kako mislite, ja moram to staviti na moje lico? Može. Tražim toga ili ne? A, pani jest delikatna i elegancka. Ekstra. Ale zobaczcie, co jest dalej. No, zacznijmy po kolei. To jest domaća rakija loza, znaczy z winogron. Travarica, syrčanik. Srčanik. On je malo grk, da? Jeste. Ja go znam, to je fenomenalno. Aha. Korijen licure stavlja se u lozu. Aha. I dobije se licura. Słuchajcie, znam syrczanika, podobno doskonale działa na serce, ale mogą wypaść zęby. Jakiś specyficzny korzeń się tam stawia, to jest gorzkie. No dobra, ale skończmy z napitkami. Zobaczcie. To jest endemiczna sprawa, już ją kiedyś wam pokazywałem. Grach Poliak, czyli nie znaczy to, że Polak, tylko znaczy to, że z pola. To jest endemiczna odmiana grochu, która nie była zmieniona przez całe tysiąclecia. Kiedyś właśnie tak groch wyglądał jak drobny żwirek, jak drobne kamyczki i w dalszym ciągu tutaj ten groch jest uprawiany. Bobica. Za liječenje gastritica. To jest inna odmiana miejscowa grochu. Pani twierdzi, że fantastycznie działa na brzuszek. Vratim sa i kupim nešto, sada radimo. Budem tu za 10 minut. Chodźmy dalej, bo mówiłem o połączeniu Śródziemnomorza z tym wszystkim. No i jak wam udowodnić, że jesteśmy w Śródziemnomorzu? No na przykład tak. Gospodine, jeli możemy malo ukazać i tu. A, ekstra. Hvala puno. Zobaczcie, drodzy Państwo. Oliwki. Właśnie stąd. Marynowane oliwki. I cudowna oliwa z pierwszego tłoczenia. Tak, to robił ten skromny pan, który tam z tyłu stoi. Zobaczcie, sery. O, tu są piękne.
świeży kozi sir, czyli świeży kozi ser, a owo je zobaczcie, to jest hercegowaczki specjalitet i jaki, baš jaki. Moram to ukazać za kamerę. Zobaczcie, kawałki krowiego sera dojrzewającego, zalane oliwą, no i do tego na przykład rozmaryn. Idemo u svijet, Evropu. Da, no Ma kako ne, normalno. ale ja mislim sa vašima proizvodima, Tako je, bo hvala. oni su Znam. fantastyczni. Znam. Drodzy Państwo, ja bym tu najchętniej przyjechał tirem i to wszystko ze sobą zabrał. Hvala vama puno. Hvala puno. Pa morate i da probate. A to po internetu możecie. Za polu sata ja sam doručal i bilo slatko nešto, još mi promijeni mi se okus. Još ne. A co z higieną, powiecie? No przecież niektóre z rzeczy spożywczych nie nadają się do sprzedaży na straganach pod gołym niebem. No i to jest właśnie odpowiedź. Kiedy ostatni raz byłem w Trebinie, a było to 2 lata temu, to była jeszcze ruina, ten budynek. A teraz, no zobaczcie, jaka piękna hala targowa i mamy lodówki, a w tych lodówkach przede wszystkim sery. Taka konstrukcja to jest miech. Miech, czyli worek robiony z owczej skóry. Zobaczcie, tu gdzie jest wiązany, to była owcza noga. W tym od wieków tutaj przechowywano sery, one w tym dojrzewają. Zatem mamy przeróżne, głównie owcze sery. Jeli możem probati malo ovogo ovčego sira? Koliko on u mjehu leži? On je u mjehu oko 2,5 mjeseca. 2,5 mjeseca. Fantastičan. Oni ne mogu, on drži kameru, on drži zvuk. Posle, uzmem im jedan komadić. Dobro, ovi. Chłopaki, mam coś dla was. Ser doskonały. No, proszę. Njam. Andrzejku. Ovo je trebinski sir, čuveni trebinski sir. A ovo je isto mas, punomasni sir sa paprikom i sa bibinom. Pan jest niezwykle dumny z tego, co sprzedaje, no i niezwykle gościnny. Nalał mi syrczanika, czyli Sir friški, škripavac. a škripavac znam, zbog toga što škripi u ustima. Škripi u ustima. Škripavac to skrzypiący, czyli jak się go wsadzi do buzi, to skrzypi. Sir iz ulja. Aha, to znamo. Klasanje. Dobro. No, Ovo nema niko. Pečenica ali ribnica u ulju. Niko nema. Jedino ja. peczenica u ulju. Nema niko. A. Jedino ja. A, no i nikt jak na razie nie częstuje syrczanikiem od razu. Słuchajcie, zakupy tutaj to jest teatr, to jest życie, to jest coś, co można robić w nieskończoność, nie tylko z powodu tego, co się dostaje. Z oddalenia pewne rzeczy lepiej widać, zatem wdrapaliśmy się na wzgórze, byście Państwo mogli w pełnej krasie podziwiać to oto cudo dawnej osmańskiej sztuki inżynieryjnej. Most Arslanagicia z końca XVI wieku. Jeden z najwspanialszych w całej Bośni i Hercegowinie. Może się z nim równać tylko słynny most na Drinie. Słynna również noblowska powieść Iwa Andricza. Ten most pierwotnie stał w innym miejscu, też nad rzeką Trebisznicą, ale tę rzekę spiętrzano. Zatem jeszcze w czasach jugosłowiańskich rozebrano go kawałek po kawałku i postawiono właśnie tutaj, również kawałek po kawałku. Tam nad miastem, o właśnie tam, jeszcze wyżej niż my jesteśmy, mamy dawną austriacką twierdzę Stracz. A ta góra jest również niezwykle ważna, nie tylko ze względu na panoramę. Tutaj bowiem stoi hercegowaczka Graczanica. Graczanica oryginalna, czyli oryginalny monastyr jest w Kosowie. No ale sami wiecie, co się stało. Kosowo, czyli kolebka serbskości, kolebka tamtejszych monastyrów i miejsce klęski na kosowym polu w wojnie z Turkami. Dzisiaj
niepodległe państwo, protektorat amerykański, państwo zresztą, trzeba to powiedzieć, nieuznawane przez wszystkie kraje europejskie. Ale Serbowie spoza Kosowa, a tam już są bardzo małą mniejszością, mają trudny dostęp do swoich miejsc świętych, więc tutaj właśnie wzniesiono wierną kopię Graczanicy. Monastyr, jak powiedziałem, ale pod samym miastem jest jeszcze jeden monastyr, Tvrdoš, słynący od stuleci z wyrobu wina. I powiadam wam, jak przyjedziecie tutaj, to będziecie mieli przez ładnych kilka dni co zwiedzać, co robić. Trebisznica, ta rzeka, to jest ponornica, czyli rzeka Krasowa, która płynie również pod ziemią, czyściutka, endemiczne pstrągi, można w niej się w wielu miejscach kąpać, można to wszystko zwiedzać. Ja was tylko zanęcam. I niestety zostawiamy już Trebinje i zostawiamy Hercegowinę, gdyż będziemy jechać w głąb Bośni. To wszystko jest Bośnia i Hercegowina, jeszcze raz powtarzam, ale zmienimy krainę geograficzną. Droga wzywa. Zostawiam was z tym cudownym widokiem na Popowo Polje. Ajde, widzimy się w następnym odcinku.